Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie coś dla użytkowników aut elektrycznych i o przyszłości ładowania aut elektrycznych i trochę o problemach z fotowoltaiką, które to urządzenie nie uraduje, ale na pewno pomoże w ich pokonaniu. Także chcę Wam dzisiaj przedstawić Wallboxa. Wallbox to jest potocznie zwana ładowarka, tylko to nie jest ładowarka, bo każdy samochód elektryczny posiada w sobie ładowarkę. To jest taki właśnie przekaźnik, który możecie ustawić moc. No ogólnie kontrolujecie to całe ładowanie, ale to urządzenie, co tutaj mam, to jest jeszcze nasz polski produkt. Firma znajduje się w Krakowie i ono ma przyszłość taką współpracy z fotowoltaiką. A dzisiejsze czasy są takie, że jest coraz większy problem, jak nie w nowym systemie, że ten prąd oddajemy, sprzedajemy za darmo, kupujemy nie wiadomo co. To też jest po prostu problem z napięciem i troszeczkę chcę Wam przybliżyć tutaj temat, jak funkcjonuje teraz ten Wallbox, a jaka jest jego przyszłość, bo to jest jego przyszłość tak naprawdę. On jest cały czas rozbudowywany i dopracowywany. Także zaczynamy, słuchajcie, temat. I pierwsze, słuchajcie, co mi się rzuciło w oczy, jak tylko do mnie przyjechał, podłączyłem. Zobaczcie, bo tu jest sygnalizacja pracy tego urządzenia. Ja to mam rozpisane, co na aplikacji, jaki kolor oznacza, a co na Wallboxie. Ja Wam to później pokażę po prostu konkretniej, bo tutaj jak zacznę każde palcem wytykać, to nie ma sensu. Tak naprawdę to jest taka dla mnie podpowiadajka. Ale kiedyś był taki serial, słuchajcie, Nieustraszony chyba, i tam był taki samochód KIT. Nie pamiętam dokładnie co to był za model i marka. I tam właśnie tak pulsował mu z przodu taki czerwony chyba, z tego co pamiętam. O, moje roczniki będą pamiętać. Bardzo mi się to podoba. To jest sygnalizacja pracy Wallboxa. Czyli on teraz ładuje. Światło zielone i takie właśnie pulsujące to jest ładowanie. Tutaj też, o no właśnie, zadług. Tutaj też aplikacja nam pokazuje. To Wam wszystko też później jeszcze pokażę dokładniej. Ale tak teraz w skrócie chcę to wszystko po prostu. Aplikacja nam pokazuje, słuchajcie, że jest auto ładowane, leci nam czas, leci nam moc, czyli ustawione jest 6 A, 1,3 kW i moc. Pierwsze co możemy zrobić, słuchajcie, z tym urządzeniem to co mi się podoba, płynnie plusikiem albo podnosimy moc. Tutaj moc ładowarki jest ustalona na, słuchajcie, 11 kW. To jest ładowarka trójfazowa i możemy sobie tutaj w miarę możliwości do 16 A. Ja mogę tylko 14,5, więcej mój trojaczek po prostu nie wyciągnie. Także bardzo mi się to podoba, płynna regulacja, bardzo fajnie to działa. Całe połączenie jest realizowane pomiędzy aplikacją a urządzeniem poprzez Wi-Fi. Jak braknie Wi-Fi, poprzez Bluetooth. No, trzeba jakoś się skomunikować, bo na urządzeniu nie ma nic. Kompletnie żadnych tych przycisków, niczego. Wszystko jest realizowane przez Bluetooth, przez aplikację. Słuchajcie, tak pokrótce, tak wygląda z tyłu. Te diody mają właśnie różne kolory. Zaraz Wam pokażę, jak się zmieniają kolory tych diod. Front biały, ja chciałem biały, może być drewno, może być czarny. Także fronty w różnych kolorach. Wszystko, strona będzie podana, także fajnie, bardzo fajnie jest ułożona strona. Jako pierwsze uruchomienie, problemy dodatkowe, właśnie jak co uruchomić osobno, żeby już nie pisać dużo pytań. Fajnie to jest zrobione, powiem Wam, na stronie właśnie Green Wallboxa. To mi się podoba, naprawdę. Że jest tak zrobiony taki zestaw już gotowych odpowiedzi na takie Wasze podstawowe pytania. Także, no mówię, link będzie. Dobra, lecimy, słuchajcie, dalej z tematem. Przyłączę. Jeszcze tak może tak troszeczkę przyłącz. Mamy, tak jak tutaj standardowo z wtyczką przychodzi 16 amperowa 5-pinowa trójfazowa wtyczka, także mamy tutaj uziemienie 3 fazy, neutralny, można sobie wpiąć gdzieś w rozdzielnicę albo w jakiś inny sposób, to już ja nie wnikam, jak sobie kto podłączy
U mnie na razie jest, słuchajcie, to tutaj, bo to jest cały czas testowo. Finalnie będzie, idziemy na zewnątrz, zobaczymy przy okazji jaka pogoda. No jest kiepsko. O, trojaczek się ładuje, słuchajcie. Ja muszę jeszcze ładować go na takiej przejściówce, bo tu jest typ 1, wtyczka jest typ 2. Od razu mamy 10 metrów przewodu, może być 5 albo 10. Ja wybrałem 10 metrów przewodu. Powiem wam, to robi robotę bez kombinacji. Siemanko, cześć, 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 gryzaku ty niedobry. Wieszek z innego, ale można wieszek dokupić. Producent stwierdził, że jak powiesimy tego wallboxa, tutaj będzie wallbox sobie na górze wisiał, to normalnie na niego zawijamy kabel i jest tam jeszcze do tej wtyczki, tutaj o, do tej tutaj wtyki jest taka gumowa zakładka, ona leży, ona tak sobie ładnie tutaj dynda, a taki kolega przychodzi i ją zjada i ten kabel rozciąga gdzieś tam. Także już go nie rozciągam, nic mu nie dynda i nic go tutaj po prostu, słuchajcie, nie kusi. Co mnie zaczepiasz? Zaraz będziemy się bawić. Dobra, słuchajcie, wracamy do tematu. Co tam dalej z tym tematem? O tak przy okazji lecimy z magazynu, cały czas się go uczę. Ładuje nam się elektryk z magazynu. I tak, słuchajcie, po kolei, nie? Podbijanie 7 A na przykład. Dajemy zmień. On tutaj chwileczkę, no jednak połączenie, słuchajcie, trwa między jednym a drugim, ale już widzicie, jeden 3 kW, jeden 5 kW. Także bardzo fajnie, płynnie to wszystko, słuchajcie, zmienia. Dalej kolejna czynność, czyli zatrzymanie ładowania. Wtedy nam się zmienia kolor aplikacji, jak się zatrzyma. I kliknie nam tutaj też. Chwileczkę trzeba poczekać. O, słyszeliście kliknięcie. Aplikacja, kolor się robi taki ciemnozielony. Tutaj zakończono ładowanie. Tutaj też nam świeci na zielono wtedy całościowo. I teraz tak. Przy normalnym samochodzie dajemy start. Przy normalnym złączu typ 2 i wtedy nam się załączy ładowanie, ale że u mnie trojaczek nie pozwala chyba na coś takiego, to wyświetla wam się na niebiesko. To jest informacja, że jest podłączony samochód, ale nie jest ładowany. I tutaj mamy na niebiesko i tutaj w wallboxie też jest na niebiesko. No mówię, tutaj tak jak mogę wam na szybko tutaj zrobić coś takiego i na spokojnie sobie, słuchajcie, zobaczycie jak to tutaj jest spięte. No ja muszę iść wpiąć i wypiąć wtyczkę, inaczej to nie zadziała. No raczej wypiąć i wpiąć, bo inaczej to nie zadziała, słuchajcie. Ale dobra, słuchajcie, że to tak funkcję wam pokażę. Zobaczcie, tutaj mamy takie fajne menu. I tak, plug and play, czyli u mnie jest włączone, że za każdym razem jak włączę, po prostu ma ładować. Jeśli to wyłączę, wtedy jest ładowane albo z harmonogramu, albo trzeba za każdym razem udostępnić, dać po prostu, no ręcznie uruchomić ładowanie, bo ładowarka jest w trybie właśnie czekania. Później smart charging, to na razie nam, że tak powiem, o tym za chwilę powiem, bo na razie to jest usługa nieaktywna i powiem dlaczego. Harmonogram, czyli tutaj sobie wklikujemy, dajemy sobie plusik i nam się otwiera plusik, otwiera nam się dni tygodnia, jak długo, na dole mamy ograniczenie mocy ładowania, czyli jakim prądem mamy ładować i ładuj do pełna, jeśli tego czasu będzie za mało, czyli ma naładować do pełna albo nie naładować, bo różnie to słuchajcie, wychodzi. Także z tego wychodzimy. I dalej, kolejne mamy historia ładowania. No historia troszeczkę ubolewam nad tym, ustawiamy sobie od kiedy do kiedy. Każde ładowanie no tutaj pokazuje kiedy był koniec ładowania, jaki był czas ładowania, ile kilowatogodzin poszło. Ale ubolewam nad tym, że nie ma podsumowania miesiąca. Mają
trwają prace, żeby przynajmniej zrzut do Excela zrobić, to by mi właśnie pasowało, bo wiecie, że ja robię statystyki i takie podsumowanie miesiąca by było dla mnie fajne. Tutaj jest po prostu każde ładowanie osobno, ale jest historia ładowania i to jest, słuchajcie, ważne też w tematach, jeśli ktoś się ładuje osobno albo jakieś ładowanie grupowe, wszystko to tutaj będzie po prostu to wszystko zaznaczone i też pojawia nam z boku użytkownik. Ja jestem jedynym użytkownikiem, także się tutaj nie pojawiam. Czasem się pojawiam, powiem wam, ale jeśli jest ten sam użytkownik, to cały czas praktycznie chyba kontynuację robi. Jak dochodzą nowi, to wtedy nam tutaj, słuchajcie, zmienia. O właśnie, zarządzanie dostępem, czyli tutaj mamy nowi użytkownicy i dostęp gościnny. Tutaj bardzo fajnie, tak jak mówię, dalej wszystko jest opisane na stronie i też, słuchajcie, w opisie będzie na moją prośbę po prostu taki opis zrobiony funkcji teraz, bo strona stroną, instrukcja instrukcją, ale tak komuś powiedzieć bezpośrednio to jest inaczej, także na moją prośbę zostało właśnie stworzone możliwości na teraz i możliwości na przyszłość, o których też wam teraz tak pokrótce opowiem, ale tam jest fajnie to wszystko wypisane na moją prośbę, także zapraszam do opisu, tam sobie można to na spokojnie przeczytać i się dowiedzieć jeszcze więcej tych informacji. I zarządzanie, no i tutaj mamy ustawienia. Po prostu tutaj, żeby cokolwiek zmienić, musimy być blisko urządzenia, żeby z Bluetoothem się połączyć z nim i wtedy dodajemy sieć Wi-Fi. Jak dodamy sieć Wi-Fi, przepraszam, to wtedy nam to fajnie, słuchajcie, lata. Jak dla mnie, słuchajcie, bardzo fajnie to, bardzo fajnie urządzenie wygląda ogólnie. Taka ergonomia, ani ładne, ani brzydkie, takie jak dla mnie w sam raz. Mówię, kabel można na niego zawinąć. Przewody są z grubych, konkretnych materiałów, uszczelnienia. O, wiele osób też mnie pytało, jak tam z uszczelnieniami. Uszczelnienia, słuchajcie, tutaj wszędzie uszczelki takie syte. Tutaj nie powinno być żadnych moment, bo sobie tak go położyłem, że no nic nie zobaczycie. Uszczelki grube, konkretne. Montaż odbywa się poprzez te otwory. Zobaczcie, to są z tyłu otwory. Do montażu trzeba odkręcić, odkręcić te śruby. Wtedy ściągamy front i widzimy całą elektronikę w środku, wszystko co jest w środku, płyta główna, to jest normalnie dostępne dla użytkownika. Wtedy na wylot walimy śruby. W opakowaniu jest szablon tego tyłu, także bardzo fajnie, można sobie szablon przyłożyć, zrobić wstępnie otwory i później tylko pach, pach, szybki montaż, także tutaj bardzo fajnie. U mnie to na razie leży, bo wiecie, że u mnie wieczne testy poganiane testami. Także już jest. Ten temat mamy wstępnie ogarnięty, no bo te filmy wiecznie u mnie długie wychodzą. A teraz temat przyszłości, słuchajcie, bo teraz jest ładowanie, ustawianie ładowania, ładuje się, kończy się ładować albo z harmonogramu, albo z innych rzeczy i tak naprawdę do fotowoltaiki to ma taki sens, że jak w dzień ustawimy, albo harmonogram jakiś ustawimy na jakieś ładowanie, no to wtedy jest słońce, to lecimy tą autokonsumpcję. Nie ma słońca, to ciągniemy z sieci, prawda? I tu jest troszeczkę, że tak powiem, pies pogrzebany, ale wychodzi nam naprzeciw firma Green Wallbox i w przyszłości będzie tak. Pierwsze co, będzie smart meter, czyli taki licznik zewnętrzny dołożony, który będzie widział, najlepiej go założyć pomiędzy naszą fotowoltaiką a licznikiem zakładu energetycznego. On wtedy będzie widział w dwóch kierunkach, co się dzieje, czy pobieramy z sieci, czy oddajemy do sieci i ile amper tak naprawdę podajemy. Pierwsze co, ten licznik to jest dobra rzecz przez to, że to jest tylko 11 kW ładowarka. Jak założycie 22 kW ładowarkę na przykład, macie przyłącz 25 kW, no to jak zapniecie to na full, włączycie sobie tam parę urządzeń w domu i przekraczacie moc umowną poboru z sieci, bo nikt wam nie zablokuje tego poboru z sieci, ale wy przekraczacie moc umowną. Ten smart meter jest na tyle właśnie, to jest dobre urządzenie będzie, że ustawiamy na przykład maksymalny pobór, te 25 A ustawiamy sobie na
no na tutaj w aplikacji na smart meterze i on pilnuje, żeby nie pobierać więcej z sieci. Czyli na przykład jak pobieramy 24 ampery na ładowanie samochodu, dowalimy indukcję, czajnik, coś tam. Smart meter to widzi i obniża moc ładowania samochodu, żeby nie przekroczyć właśnie tego. Oj, mi się pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej włączyła, zaraz będzie burzyć. Żeby właśnie nie przekroczyć progu, naszego umownego progu, naszej umowy, prawda? Dalej, co tam mamy teraz? Tak, maksymalny amperaż, eksport. Ten licznik widzi w dwóch kierunkach, bo to będzie taki, jak ja mam tutaj te zamele i inne rzeczy, to będą normalnie przekładniki, prawda, takie założone na przewody, to nie przez licznik, to przekładniki będą, smart meter założony i on widzi właśnie prąd wchodzący, wychodzący. I to jest dobra rzecz do fotowoltaiki, bo przepraszam, mając podpięty samochód, nie włączone, tylko podpięty, czyli on widzi samochód elektryczny, ale go nie ładuje. Jeśli mamy ustawione oczywiście tą funkcję, bo to jest przyszłość, tak mówię, to przyszłość, jeszcze tych liczników nie ma, ale jak będą, na pewno u mnie się pierwszy pojawi, żeby Wam dać znać, bo powiem Wam, bardzo mi się podobają te rozwiązania. I jeśli fotowoltaika zacznie oddawać do sieci powyżej 6 A, bo tu jest taki minimalny próg ładowania 6 A, a 6 A to jest 1200 W przy instalacji 5 kW, która jest standardem dzisiaj w miarę, jak ktoś ma auto elektryczne, ma 10 kW, to te 1200 W w lecie ponad normę, to nie jest problem żaden, nie? To idzie cały czas w sieć, prawda? Pchamy 8-10 kW, nie? I jeśli już przekraczamy te 6 A, ładowarka włącza, znaczy no to wallbox uruchamia ładowanie samochodu automatycznie, czyli 6 A pchamy do sieci, on pcha 6, 10 pchamy do sieci, on pcha te 10 V, on cały czas w miarę swojej możliwości będzie tą energię pchał nam do samochodu elektrycznego, a nie będzie oddawał do sieci. Także no taki magazyn energii z samochodu sobie też robimy, bo na bieżąco tą autokonsumpcję maksymalnie możemy po prostu wykorzystać. Czyli nie musimy myśleć, czy będzie pogoda, czy nie będzie pogoda. Jeśli auto stoi, nie jest podłączone, to ono będzie automatycznie ładowane energią, która by się w nowym systemie, że tak powiem, no zmarnowała tak naprawdę. W starym prosumencie to jest inaczej, a w nowym prosumencie to się ta energia niestety marnuje. Także bardzo fajna funkcja. Też to wpłynie na podbijanie 253V, nie? Bo jeśli zaczniemy pchać z faz, to zawsze będzie to napięcie też na sieci obniżone. Także 2 plusy, 3 plusy już w jednym. Dalej, słuchajcie, ładowanie grupowe, czyli kilka ładowarek takich w rzędzie. Dalej amperaż. Ustawiamy maksymalny amperaż na poborze, prawda, ładowarki. I ono rozdziela pomiędzy te ładowarki, żeby po prostu przyłącza nie swajczyć, nie, żeby nie przekroczyć tego, ile można z niego ciągnąć najwięcej. Także dalej ten smart meter tego pilnuje przy grupowym i przy obciążeniu domowym. I dynamiczne taryfy, jakieś te taryfy dynamiczne mają wchodzić, to koledzy z YouTube'ów innych, ja ich tak naprawdę oglądam, się coś z tego dowiaduję, bo ja z tego, powiem Wam, nie wiem nic za bardzo. Ale też to będzie właśnie, jak będzie jeszcze jakaś zewnętrzna aplikacja, która będzie wiedzieć, czy teraz jest tani prąd, a teraz jest drogi prąd, bo nie wszyscy mają fotowoltaikę, prawda? To auto będzie właśnie ładowane, kiedy jest tani prąd, a nie będzie ładowane, kiedy jest drogi prąd. Pewnie jakiś priorytet też będzie ustawiony, prawda? Że no musi być tyle i tyle naładowane, jeśli już się te tanie godziny skończą, ale maksymalnie właśnie w tym tanim prądzie. Także no przyszłościowo. No na razie powiem Wam chyba tyle z takich rzeczy i no powiem Wam, podoba mi się ten temat. Także tak pokrótce chciałem Wam to przedstawić, a już widzę chyba z 15 minut filmu jest, no niestety jak się rozmamram, ale chciałem przedstawić, bo podoba mi się ten produkt, więc już nie będę tak się powtarzał. I jeszcze teraz właśnie ze strony producenta pokażę Wam właśnie te no podstawowe rzeczy, które tam są pokazane, bo podoba mi się, jak to jest zrobione i mówię, zapraszam do opisu filmu, tam będzie cała taka fajna lista zrobiona, to co urządzenie potrafi, ale bardzo, bardzo fajnie to jest opisane, także lecimy z tematem dalej.
I tak wygląda, słuchajcie, główna strona, także fajnie to wszystko opisane, pierwsze kroki, jak podłączyć, co oznacza i no to co widzicie, tutaj wejdziecie na stronę, nie będę wszystkiego czytał, bo to nie ma sensu, ale fajnie jest to, słuchajcie, pokazane tak, no, w takiej formie też obrazkowej. Ja mówię, ja powtarzam cały czas, nie jestem aplikacyjny w ogóle, a tutaj nie pogubiłem się w ogóle. Po kolei, co oznacza, jaki kolor, co jak jest uruchamiane, naprawdę bardzo pomocna instrukcja, no zrobiona tak, że tak powiem, dla ludzi, nie? Także zapraszam sobie przejrzeć tutaj wszystkie funkcje na stronie. Oczywiście link w opisie będzie i było tu przed chwilką, zniknęło nawet jakaś 5%, teraz jest promocja na wallboxy, asortyment sklepu, że tak powiem, no to sklepu raczej, tak? Także mamy kable, ładowarki do różne końcówki, od jednofazowej do takiej, siakiej, srakiej, przepraszam, nie wiem do czego połowa tych przewodów jeszcze jest, bo nie miałem styczności, ale jednofazowe ładowarki, jak widać, 32 amperowe i wallboxy, czyli stacje ładowania do 22 kW, stacje ładowania do 11 kW. O, to jest akurat moja stacja ładowania. Widzicie, tu są fronty. Akurat front tutaj jest czarny, tak jak mówiłem, jeszcze jest drewno, biały i stacje ładowania do 7,4, słuchajcie, kW. Kable do EV. O, i tutaj mamy różne takie jeszcze dodatkowo słupki, stojaki. Ja miałem w zestawie jeszcze dodatkowo właśnie taki wieszaczek, ale on do Huberta pojechał na Mikołaja, z tego co wiecie. I tutaj cała reszta już tych wszystkich dodatków dodatkowych. Aplikacje też klikamy z automatu już, które są nam potrzebne, no do tego obsługi tego wallboxa, także tutaj wystarczy tylko kliknąć czy na Androida, czy tutaj na iPhone'a, tak dobrze mówię. Poprawcie mi, jeśli coś źle powiedziałem z tymi aplikacjami, ale ja mówię, ja nie jestem aplikacyjny. Także słuchajcie, no tak to wygląda z tym wszystkim, co wam więcej tutaj będę opowiadał. Wallbox pracuje, ładuje. Testy były na też zapomniałem nazwy samochodu, powiem wam, Kia Niro. O, tam jest trójfazowa ładowarka do 11 kW i bardzo fajnie to działa. Uruchamialiśmy ładowanie, zatrzymywaliśmy ładowanie, z powrotem uruchomienia. Wszystko bardzo fajnie sobie działało, pełną mocą na 3 fazy, także jak obciążyłem do tych 11 kW, no to troszeczkę, powiem wam, było za dużo na przewód 2,5 i długości tam dłuższej. Jednak trzeba było troszeczkę zmniejszyć moc, żeby szło 3000 W z jednej fazy, bo się kabel zaczynał robić ciepły. No niestety kabel mój, nie od strony wallboxa, tylko od mojej strony, także trzeba było ograniczyć, czyli jak chce się ładować takim na fulla, to lepiej sobie 4 mm kabel podciągnąć i mieć po prostu święty spokój. Także tak to, słuchajcie, wygląda na start tak naprawdę. Zobaczymy, co będzie dalej, jak już będzie smart meter dostępny, bo te wallboxy są, że tak powiem, uwstecznione. Tutaj wszystko już jest pod te wszystkie tematy, tylko właśnie jeszcze czekamy na te smart metery, żeby już dopiąć tak na pewno całości. Także na początek mi się wydaje, że będzie super. Jeszcze raz zapraszam do opisu filmu. Bardzo fajnie jest zrobiony właśnie opis, co, gdzie i jak, właśnie tutaj przed chyba nawet szefa firmy, tak naprawdę. No i tyle. Ja was pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Słoneczka życzę, prądu życzę, wszystkiego wam życzę jak najlepszego. Trzymajcie się ciepło. Cześć.